Cześć, dzisiaj taki Citizen. Kupiłem go na jarmarku za jakieś 70 zł. Był to, wiecie, taki jarmark, jak to czasami na rynkach organizują i nawet nie spodziewałem się, że coś takiego tam znajdę, więc nie brałem kamery. Stan tragiczny, ale ja w nim widzę bardzo duży potencjał i też Wam pokażę, co można zrobić z jakiego stanu w jaki przejść. Także zachęcam Was do oglądania. Dzisiaj taki trochę inny materiał, także zapraszam, oglądajcie. Dekiel jest tak zapieczony, że chyba nie było otwierane od nowości, zresztą zobaczcie, ile tutaj jest syfu. Ale na szczęście w środku jest czysto, wachnik działa, balans działa, więc tutaj mechanicznie wszystko jest w porządku. Rozkładam i zaczynam zabawę. I teraz Wam pokażę, co ja w nim widziałem. Spójrzcie, bardzo ładna tarcza, świetny kolor, rzadki kolor, do tego jeszcze te szlify słoneczne. Warto ratować. Szkła nie będę polerował, po prostu je wymienię, pójdę tutaj szybszą drogą, bo jak widać długo tutaj zejdzie z kopertą, więc trzeba jakoś zaoszczędzić ten czas. Spójrzcie, ta koperta to jest po prostu rysa na rysie, tutaj jest wszędzie coś porysowane. Krawędzie lekko się zachowały, ale tragedia, ogólnie tragedia. Najpierw takie szuruburu, żeby to nie rysować z powrotem tym brudem, który jest na kopercie. Dobra, mniej gadania, więcej robienia. No i mika ultradźwiękowa. A teraz już robota, także ja zaczynam, a Wy sobie możecie popatrzeć. No i tak wygląda wstępnie. Chciałem poprawić krawędzie, bo ich nie było, więc mam nadzieję, że trochę widać. No i teraz zajmę się tylko górą. To jest przed. To jest w trakcie. Tu jest przed czymkolwiek, po prostu po myciu. Tu jest po prostu po myciu. No i tu jest przejechany ten bok trochę, bo chciałem sprawdzić, czy ta krawędź jest jakaś taka w miarę. No i tu już się robi lustro, nie? Widzicie, że tam się palec, coś tam się odbija, nie? No, palce się już odbijają w tym. Więc tak naprawdę tutaj można by zrobić pastę, ale chyba nie chcę tego tak robić, takiego błyszczącego. Bo to, nie wiem, no ja nie lubię po prostu. Ja zawsze mat satyna, takie rzeczy. Myślałem, czy tego nie poszerzyć i tutaj nie dać połysku, a tutaj jednego rodzaju szlifowania, a tutaj drugiego rodzaju szlifowania. Tak mi się wydaje, że to będzie spoko. Będzie dużo roboty, ale tak jak mówiłem, robię go dla siebie, więc mogę się pobawić.
Wykorzystam jeszcze raz ten sam filc. No wiadomo, to jak z majtkami, nie? Są dwie strony. No i co? Trochę pasty. Więc moim zdaniem nie jest źle. Oczywiście to będzie trzeba jeszcze popolerować. No nie wiem, czy ja to chcę to polerować. Chodzi o to też, że tutaj będzie godziny roboty przy polerowaniu, a później tak to jest niewdzięczne, bo jedna rysa i koniec. To jest przed. Tutaj chyba tylko tą, tak, tutaj zrobiłem tylko ten bok, nie? To co wam teraz pazurem pokazuję. Tu jest lekko zrobiony. A tu jest ta góra. Górę może przepoleruję, żeby łatwiej siadły szczotkowania i no jak będę jakiś tam etap kolejny, to się odezwę. No chyba spoko. Chyba spoko. Nie wiem jak to nazwać. Może aksamitnie? Nie wiem. No to jest. Jest zrobiony ring. No prezentuje się spoko. Na tym się nie prezentuje dobrze, ale chodzi o to, żeby to był połysk. To i tak wszystko pójdzie jeszcze do mycia, bo wszystko się będzie paluchało. Koperta. Niestety tych wniotek nie chciałem ruszyć, bo musiał bardzo dużo zjechać z materiałem, a ja nie spałam. Tutaj jest dalsza część koperty. No i to będzie coś takiego, nie? Wydaje mi się, że ładnie wyjdzie. Teraz muszę znaleźć szkiełko i do mycia. No i będę składał. No i to też do mycia. No i tak, to jest szkiełko stare. Tu mam dwa. Zawsze te szkiełka są jednak wsadzane dość ciasno. Więc równie dobrze może to być i to. No nie, to będzie za duże. Ale to może być też to. No i to też się wydaje za duże, ale to się wciśnie. No, to wejdzie. To będzie ładne. Więc zostaje to szkiełko 310. Szkiełko, to jest pleksa, bo to też jest pleksa. To widać od razu, że to jest pleksa. Więc ja daję do mycia tą kopertę. Szkiełko mam, mechanizm gdzieś odłożony mam. No, więc chyba będzie wszystko. Jest koperta. No wyszło jak wyszło, ja wam jeszcze ją pokażę na dworze przy normalnym świetle, bo tutaj wiecie jakie
mam mocne. No i co sądzicie? No i tak wygląda teraz. Moim zdaniem jest jakaś widoczna różnica. Śmiało chyba można go nosić, tak mi się wydaje. Jeżeli Wam się podobało i chcielibyście właśnie trochę więcej takich filmików, takich przed-po powiedzmy, pokazujących co można zrobić z jakiego zegarka, no to możecie tam dać znać w komentarzu. Jeżeli Wam się podobało, to wiecie, zostawcie coś tam na dole. No i do kolejnych filmików z łowami, naprawami. Muszę trochę ich nadrobić, także pewnie będzie co wrzucać. Do usłyszenia, cześć.